Witamy na moim kanale. Moi drodzy obserwatorzy, 4. odcinek Daha 17 pozostawił widzów w tak niepewnej sytuacji, że wszyscy z niecierpliwością czekają, czyją korzyść uda się rozwiązać te węzły. Podczas gdy prawda o tym, że Aras i Teoman są braćmi, stopniowo ujawniała się w poprzednich odcinkach intrygi Hakana i Szebnema, mające na celu stłumienie tej prawdy, również wychodzą na jaw jeden po drugim. W 4. odcinku intrygi te pogłębiły się jeszcze bardziej, a każda z postaci kontynuowała swoją mroczną podróż. Porozmawiajmy teraz o tym, dokąd doprowadzą te podróże w 5. odcinku, wraz z najbardziej logicznymi przewidywaniami. Czy związek Lejli i Arasa przerodzi się w miłość? To najbardziej romantyczne i najczęściej zadawane pytanie w serialu. Już od pierwszego odcinka między Lejlą i Arasem było wyczuwalne przyciąganie, namacalna więź. Ta więź stała się jeszcze bardziej widoczna w 4. odcinku. Podczas gdy Aras kontynuuje poszukiwania brata, Lejla nadal jest u jego boku. Layla jest jednak pod silną presją ze strony rodziny. Zwłaszcza po ujawnieniu, że to Teoman dźgnął Arasa nożem, rodzina Lejli zrobiła wszystko, by ją od niego oddzielić. Mimo to Lejla nie porzuca Arasa. Na drodze do miłości pojawiają się wielkie przeszkody, to oczywiste. Ale być może największą przeszkodą jest oddanie Arasa bratu. Aras może myśleć, że nie będzie mógł poświęcić czasu na miłość, dopóki nie pozna brata. Jednak determinacja i lojalność Lejli wobec Arasa mogą pokonać te przeszkody. Myślę, że bliskość między nimi nieuchronnie przerodzi się w miłość w nadchodzących odcinkach. Ta przemiana może jednak nastąpić w chwili zagrożenia, gdy życie Arasa znajdzie się w niebezpieczeństwie. To, czy Serhat zna sekret Hakana Beya i Szebnema Hanuma dotyczący Teomana, jest jedną z najważniejszych zagadek serialu. Nie ma jasnych informacji na temat tego, co Serhat wie w 4. odcinku. Ale Serhat jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Hakana. Jeśli Serhat pozna ten sekret, stanie się największym atutem Hakana. Jeśli jednak nie będzie wiedział, będzie stanowił dla niego ogromne zagrożenie. Serhat bowiem darzy Teomana sympatią, a może nawet bliskością Xiongti. A może Serhat dopiero teraz zaczyna odkrywać tę tajemnicę. Myślę, że Serhat nie zna całej tajemnicy, ale zaczyna składać elementy układanki w całość. W nadchodzących odcinkach Serhat, poznając całą tajemnicę, może zwrócić się przeciwko Hakanowi. To, czy Hakan zdoła oddzielić Arasa od Teomana, jest najbardziej kontrowersyjną kwestią w serialu. Hakan robi wszystko, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. W 4. odcinku widzieliśmy Hakana w stanie kompletnej paniki, walczącego o to, by utrzymać Arasa i Teomana razem. Hakan uciekał się do wielu metod, aby trzymać Teomana z dala od Arasa. Zamykał go, kłamał i groził. Jednak determinacja Arasa niweczy wszystkie wysiłki Hakana. Aras czekał latami na odnalezienie brata, nie może się poddać, skoro jest tak blisko. Największą przewagą Hakana są luki w pamięci Teomana i jego zdolność do manipulowania nim. Ale Teoman, z głosami z podświadomości i utraconymi wspomnieniami, powoli zbliża się do prawdy. Hakan może uciec się do bardziej drastycznych i niebezpiecznych metod, aby oddalić Arasa Ponto. Być może zaaranżuje wypadek z udziałem Arasa, być może wypędzi go z miasta. Ale myślę, że Hakan przegra tę walkę. Bo więź braterstwa jest silniejsza niż wszystkie mroczne plany Hakana. Co odpowie pani Szebnem na pytanie Teomana, kim jestem? To pytanie jest najwyraźniejszym sygnałem burzy szalejącej w Teomanie. Od chwili, gdy słyszy to pytanie, Szebnem wpada w panikę. Teoman zaczyna kwestionować kłamstwo leżące u podstaw jego życia. Szebnem ucieknie się do tych samych kłamstw, które zna, by oszukać Teomana. Będzie próbowała przekonać go, mówiąc,
jesteś naszym synem, jesteś Demirem, to twoja rodzina. Jednak cichy głos w Teomanie wciąż wrzeszczy jej prawdę. Szebnem może otoczyć Teomana jeszcze większą ilością kłamstw. Być może będzie tworzyć fałszywe wspomnienia, pokazywać stare zdjęcia, a nawet przekonywać go, że jest chory i potrzebuje leczenia. Ale bez względu na to, jak bardzo Szebnem się stara, prawda w Teomanie chce wyjść na jaw. Niestety, kłamstwa Szebnema nie przetrwają długo. Jednym z najbardziej radykalnych rozwiązań, jakie może znaleźć Hakan Bey, jest wysłanie Teomana za granicę. Wywiezienie Teomana z kraju to najpewniejszy sposób na całkowite odcięcie go od Arasa i całej prawdy. W 4. odcinku pojawiają się wskazówki, że Hakan poważnie rozważa tę możliwość. Wysłanie Teomana za granicę oznacza odzyskanie kontroli przez Hakana. Ale ta decyzja będzie miała głęboki wpływ nie tylko na Teomana, ale także na Szebnema. Hakan może planować wysłanie Teomana za granicę pod pretekstem edukacji lub możliwości zatrudnienia. Myślę jednak, że plan Hakana się nie powiedzie. Ponieważ Teoman jest teraz tak blisko poznania prawdy, że może odmówić wyjazdu za granicę lub może napotkać prawdy, które będą go prześladować, nawet jeśli tam pojedzie. Czy pani Szebnem pozwoli swojemu mężowi, panu Hakanowi, wysłać Teomana za granicę? To bardzo trudna próba dla Szebnem. Będzie rozdarta między pragnieniem ochrony Teomana, a strachem przed sprzeciwieniem się Hakanowi. Szebnem może szczerze czuć do Teomana matczyne uczucie. Wysłanie go za granicę oznacza jego utratę. Jednak presja ze strony Hakana i rosnąca bliskość Arasa mogą zmusić Szebnem do zaakceptowania tej decyzji. Szebnem może przekonać samą siebie, mówiąc: nie mamy innego wyjścia, jak go chronić. Ale wewnętrzny głos podpowie jej, że to nieprawda. Myślę, że Szebnem początkowo będzie sprzeciwiać się decyzji Hakana, ale ostatecznie ulegnie jego presji. Jednak ta decyzja tylko pogłębi jej poczucie winy. Najbardziej przerażającym i tajemniczym szczegółem serialu jest moment, gdy mężczyźni, z którymi spotyka się Teoman, grożą mu, mówiąc: to bardzo mroczna sprawa, nie wtrącaj się. W 4. odcinku Teoman spotyka się z kilkoma osobami, aby zebrać informacje o swojej przyszłości. Ci ludzie jednak wyraźnie ostrzegają Teomana: nie mieszaj się w to. To bardzo istotny szczegół. Jest wysoce prawdopodobne, że ci mężczyźni zostali wysłani przez Hakana. Hakan mógł ich wykorzystać, aby powstrzymać Teomana przed zbadaniem jego przeszłości. Być może jest to element taktyki zastraszania stosowanej przez Hakana. Próbują uciszyć Teomana i odsunąć go od prawdy. Myślę jednak, że Teoman nie posłucha tego ostrzeżenia. Wręcz przeciwnie, te groźby tylko wzmocnią jego determinację i sprawią, że będzie nadal dążył do prawdy z jeszcze większą stanowczością. W świetle tych wszystkich wydarzeń możemy powiedzieć, że w 5. odcinku Hakan spróbuje wcielić w życie swój plan wysłania Teomana za granicę. Szebnem doświadczy wielkiego wewnętrznego konfliktu związanego z tą decyzją. Aras napotka nowe i nieoczekiwane przeszkody na drodze do brata, a więź między Leylą i Arasem jeszcze bardziej się pogłębi, dając pierwsze sygnały, że przerodzi się w nich. Mroczne plany Hakana mogą opóźnić poznanie prawdy przez Teomana na jakiś czas, ale wygląda na to, że nie uda im się temu zapobiec na zawsze. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby oglądać więcej filmów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Do widzenia.